Hey guys, I'm here with Pavel and today I'm gonna fix his tercoplata. Siemanko moi widzowie, witam Was na obozie Akademia Gorilla. Jesteśmy w Kołatce, Kołatka niedaleko Zielonej Góry. Cóż, piękne miejsce, bardzo malownicze przy takim tutaj jeziorku, bajorku. Dzisiaj jest trzeci dzień. W pierwszym dniu były typowo czysto sparingi, w drugim dniu 2 seminaria. Pierwsze poprowadził Daniel Wrześniewski, drugie Paweł Jaworski. A dzisiaj mamy też 2 seminaria. Jedno będzie z Mateuszem Szczecińskim, a drugie z takim gościem z zagranicy, Tarikiem Hopstockiem. Hey guys, Tarik here and I'm at Gorilla Summer Camp. I'm from Norway, born and raised there. I'm half Moroccan, so that's why my appearance is like this. And yeah, I started training back in 2011 when I was 15. And so I've been doing this for 15 years now, so this is my 15th year of Jiu-Jitsu. Competition-wise, I guess the biggest achievements I've had is the Worlds, Nogi Worlds Black Belt in 2025. I've had a lot of other competitions as well. I won the Europeans, I won the Brasileiros recently now, and so I'm looking forward to doing the Pan Ams soon. Myślę, że żadnego z tych panów jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Tutaj na dobry poranek, kaweczka. Przygotowałem się, wziąłem kuchenkę gazową, wziąłem kawowarkę tą. Jest to taki mój nowy rytuał, bo szczerze mówiąc kawy długo nie piłem, ale ostatnio się zajawiłem, no i czekamy na kawkę. Tu jak się spojrzycie, to od razu widać, że to już jest trzeci dzień obozu. Wszędzie ciuszki wiszą. A tutaj są moje ciuszki z Grand Game'a. Pamiętajcie, z kodem Błachut 10% zniżki. No i dobrze, mili Państwo, idziemy właśnie na trening pierwszy dzisiaj. Trening techniczny z Mateuszem Szczecińskim. Dzień dobry. Mateusz zawsze co by nie pokazywał, to naprawdę można się dużo z tego nauczyć. A dzisiaj, z tego co wiem, to będzie pokazywać retencję gardy, czyli naprawdę coś wartościowego dla mnie szczególnie, bo ja lubię grać gardą, a coraz częściej mam z tym problem, bo ludzie są coraz lepsi w przechodzeniu tej gardy. Gdybyśmy mieli jakikolwiek punkt zaczepienia, to zróbmy najpierw jakikolwiek atak z tej gardy. Wybijamy kolegę i szukamy chwytu Mataleo na jego kostkę. Postawię sobie swoją nogę, wsuwam się pod Pawełka i zamieniam swoje nogi, krzyżując kostki na sam koniec. Przesuwam palce i potencjalnie miałbym atak wewnętrznym skrętem. Tak? 3, raz, 2. Szukałbym backstepa. Jesteśmy po treningu z Mateuszem Szczecińskim. Trening z Tarikiem jeszcze trwa w kimonkach. Mateusz jak zwykle pokazał wiele szczegółów, które myślę, że mi się przydadzą. Zaczynając od tego, że zwykle właśnie kiedy ktoś próbował mnie przechodzić, to starałem się odzyskiwać lassem. Więc naturalna progresja do retencji wyglądałaby prawdopodobnie tak, że skręcam swoje biodro, ramuję, wrzucam lasa albo crossover i potencjalnie wracam. Przez co zmieniałem swoją preferowaną stronę, no i ogólnie chcę poeksperymentować z tym sposobem, który pokazywał Mati, czyli zostawanie na tym samym biodrze. Co będę chciał zrobić, to iść Pawełek mocniej, to będę chciał użyć, żeby nakręcić swoje biodra i przykleić się z powrotem. I dokręcanie się do kejgardy, myślę, że mega fajna opcja. Na obiadek biorę kamerkę. Co tu jest jedzone? Co je mistrz świata? No tutaj jest mięso z Gacka na przykład. Ryż z warzywami, z mięskiem, Tak, z Gacka. tam jest kolagen schowany. Sałatka, tu jeszcze te witaminki uzupełnić, co? No tak. O kurwa. No nie, dobra. Mówiłem, że go będę rozpraszał? Słuchajcie, zjem tego kurczaka tylko na próbę, reszta to jest kasza i sałatka, więc git.
No i co robisz? No nagraj, jak żeś rozsypał. Kurczak dobry, wszystko dobre w sumie. Tu jedzenie jest bardzo smaczne. Czasami go brakuje i donoszą te panie, ledwo zdążają przynieść. Ale jest smacznie, nie? What is your favorite music band from Poland? Hemp Crew. Hemp Crew is probably my best. Number 2? Olivenka Brazil. Also known for your technique actually. That is true. Lekki Yeah. mura, yeah? That's how you call it? Yes. Well, we call it the Tarka Plata. Hey guys, I'm here with Pavel, and today I'm gonna fix his Tarka Plata. Yeah. So usually when I'm here, I'm just like going here, right? Yes. And I think it's this is the moment where I struggle to like finish. Okay. Probably I should sit on your chest, right? And This is pretty good. But what I would do is one, try to lift your knee off the floor. Like step up with this leg. You want to step forward. here, Yes. You see how you can now bring yourself forward with this hand on the floor. yeah. And then you're gonna pull yourself away. Now you have a very strong position. There you go. So I started playing around with this back in probably 2015. So this was when I was a blue belt at the time, and you know, didn't look perfect in the beginning, but over the years with a lot of trial and error, I got it more and more in competitions. Eventually, I think it was like Gothenburg Open and the Swedish Open competition. I got it like 8 times in a row, and so I kind of knew that it was something there. So over the years I perfected it, see different entries and stuff like that. I made like BJJ Fanatics instructional in 2018, and then later I made now instructional with Submeta in 2025. So I would say that the one in Submeta is the most updated one. So you'll notice how his hand might be resting on his ribs here. So it's very difficult to just push that hand through the body to get the finish. So what I want is to bring his hand away from his body in order to actually start rotating. So to do this, I'm using my free hand on the floor and my free leg on the floor. Imagine like I'm trying to slide down his ribs and pull his arm away from his body. See how his hand is now floating above the mat? So when I'm pressing down here, I should be able to rotate nice and slow and get the finish. So in the end, all I'm doing here is lifting slightly up, and I'm pulling this elbow towards the ceiling and pushing my knee through to create the rotation. You'll also see how lifting this knee enables me to rotate even more to get the finish. Thank you guys. Thank you, Tari, for sharing this to us. And thank you for the round. It was very tough. You showed me where is my place, you know. Pewnie zastanawiacie się, jak długo wytrzymałem z mistrzem świata bez pierwszego poddania. Otóż niezbyt długo. To, co według mnie było największym błędem w tej sytuacji, to był brak jakiegokolwiek handfightingu z mojej strony. Tarik miał mnóstwo czasu, żeby się dobrze ustawić, wybić mnie z balansu i złapać siodło. Potem byłem też zbyt spóźniony, żeby jakoś sensownie wybronić tą pozycję i Tarik mnie złapał na skręta. Dalej były moje próby outside passingu i starałem się też zapobiec temu, żeby Tarik złapał K-gardę, ale w tym wszystkim znalazł on odwrotną zamkniętą gardę, co wykorzystał od razu do złapania klucza na stopę, tak zwanego A-blocka. Przy kolejnym ataku Tarika K-gardą udało mi się przepuścić mały kontratak. Wciągnąłem nawet jego nogę za moje kolana. No ale słabo kontrolowałem stopę, co pozwoliło mu się bez problemu w sumie wykręcić i tak naprawdę nic z tą sytuacją nie zyskałem. Później Tarik trochę popracował sobie scrap ride'a, próbował mi gdzieś tam pewnie otworzyć plecy albo złapać jakiegoś leglocka. Mi się tam udało to w miarę to wszystko wybronić i Tarik ostatecznie zadowolił się sweepem. Moja kolej na rundę z dołu i próbowałem od razu wykorzystywać informacje zdobyte rano na seminarium z Mateuszem.
Natomiast gdzieś tam w tym wszystkim Tarik sobie znalazł miejsce na over-under, zmusił mnie do żółwia i od razu zapiął sobie front headlocka. Próbował on mnie udusić darsem, udało mi się to jednak jakoś przetrwać, natomiast przepiął sobie z tego do trójkąta, a tam wykończył mnie już dźwignią na wyprostowaną rękę. Mimo wszystko bawiłem się świetnie. Bardzo lubię mierzyć się z zawodnikami pokroju Tarika. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału. Zostawcie też like i komentarz.